Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny film. No dziś przychodzę do Was z tym tematem. Może już powoli coś słyszeliście, ale powoli znowu zaczyna nam się coś fajnego, coś ciekawego. No, pamiętacie, niedawno mieliśmy taką fajną rozgrywkę czegoś, co zaczęło się w Chinach i tak dalej. Później wszyscy już wiemy, jak to wyglądało, że siedzieliśmy sobie w domach, mieliśmy utrudnione wyjścia i nie wiadomo co jeszcze. No moi drodzy, dopiero co niedawno w filmie, który był o tej mgle, to wam powiedziałem na końcu, że ten rok będzie bardzo ciekawy. No i cóż tu słyszymy? Coraz bardziej zaczyna nam się przywijać w różnych mediach, ze wszystkich stron. Nawet mi to zaczęło wyskakiwać na jakichś całkiem innych, alternatywnych mediach, które czasami sobie gdzieś tam śledzę, nawet jakieś powiadomienia mi zaczynało wyskakiwać. No, że znowu w Chinach mamy coś ciekawego, co się dzieje. No i znowu oczywiście zaczyna się rozprzestrzeniać, już to nawet i w Portugalii znaleźli, jeszcze gdzieś indziej. Także mamy praktycznie znowu ten sam scenariusz, który był, no nie wiem, parę lat temu do tyłu. Także wszystko zaczyna się praktycznie od nowa. Chwileczkę poczekano i znowu się zaczyna rozkręcać cała impreza na nowo. Bo jak to w życiu bywa, ludzie mają krótką pamięć, więc no, przeczekano troszeczkę chwilkę. No i zaczynamy nowe rozgrywki od samego początku. Wszystko praktycznie wedle nawet tego samego scenariusza. Znowu tam się zaczyna. Różnie wydalają i tak dalej, że jest no źle i znowu idzie to tutaj w naszą stronę. Oczywiście za chwilę znowu będzie tutaj. No i prawdopodobnie znowu cały cyrk się od nowa zacznie. Ja tą pierwszą część tego całego przedstawienia nazywałem po prostu jak gdyby testem na inteligencję. No i można było to sobie mniej więcej później zauważyć, gdzie w różnych social mediach leciały przeróżne śmieszne filmiki ludzi, no, którzy z butelkami chodzili na głowie, w całych kombinezonach do nurkowania i nie wiadomo co jeszcze. No naprawdę wyglądało to bardzo ciekawie to wszystko. Troszeczkę komicznie niekiedy. No, także wielu ludzi po prostu nie zdało tego testu na tą inteligencję, niestety. No i jak teraz to tak obserwuję, no to chyba znowu wszystko idzie w tym samym kierunku, że będziemy mieli powtórkę z rozgrywki, po prostu znowu będziemy testowani na naszą inteligencję. Jakby nauczki było jeszcze mało z tego wszystkiego. Ja jestem ciekaw po prostu, jak to się teraz wszystko rozegra. Jak ludzie teraz się będą zachowywać, bo część dostała już dość bolesną lekcję po ostatnim razie, co wiele różnych maili do dzisiaj znajduje na swoim mailu z przeróżnymi pytaniami, jak sobie teraz pomóc po tym wszystkim, co zaszło. No, także myślę, że naprawdę wielu ludzi dostało porządną nauczkę tego wszystkiego i naprawdę jestem ciekaw, jak teraz się to będzie wszystko rozgrywało, jak to wszystko dalej pójdzie, bo wielu ludzi mówi, no dobrze, no wielu ludzi dostało nauczkę, już tego nie popełnią jeszcze raz, ale z drugiej strony, moi drodzy, jak ja tak na to popatrzę, to po prostu iloraz inteligencji ludzi jest naprawdę tragiczny. Jest naprawdę tragiczny. To, co wokół się dzieje, to co wokół obserwuję ja i nie tylko ja, ale też wielu innych ludzi, to jest tragedia. To jest tragedia. Ludzie po prostu wyglądają tak, jakby całkowicie ktoś im odciął mózgi. Oni tak po prostu wszyscy reagują, jakby w ogóle nie potrafili sami myśleć. Jest bardzo dużo takich ludzi. To nie jest, że to jest tylko 1, 2 czy 3. Wystarczy dzisiaj tylko wyjechać samochodem na ulicę i popatrzeć, poobserwować różnych kierowców wokół. To jest tragedia. To jest tragedia. W ogóle jeden nie myśli nic tego, tylko jakby lecieli na autopilocie, robią co chcą w tych samochodach, nie wiem, bawią się telefonami, zajeżdżają drogę, wjeżdżają, nie patrzą. Kogoś zamiast przepuścić, zamiast mu mrygnąć, no to on czeka, hamuje praktycznie, że do zera. Ten stoi, bo nie wie, czy ma jechać.
tragedia, tragedia i to tylko wystarczy sobie to na ulicy poobserwować. Ja mam jeszcze taki dodatkowy bonus, którego wy pewnie nie macie, ale jeżeli śledzicie komentarze sobie tutaj czy na innym kanale, to również często widać właśnie ten iloraz inteligencji, który woła o pomstę do nieba. Naprawdę zdarzają się takie pytania, że mi ręce opadają. Dosłownie mi ręce opadają, jak można w ogóle o coś takiego zapytać. Nie będę tutaj przytaczać niczego, ale no, już wiele razy wtedy się zastanawiałem, jak my w ogóle jako ta cywilizacja dotrwaliśmy tutaj do tego czasu. Jak to jest w ogóle możliwe? Jeżeli na podstawowe rzeczy nie ma szans, ludzie nie potrafią sobie poradzić. Jeszcze gorzej wygląda dzisiejsza młodzież, bo niektórzy, jak ich się zapytasz, skąd pochodzi mleko, to ci powiedzą, że ze sklepu, z kartonika. Albo skąd pochodzą jajka, no są w takich opakowaniach w sklepie. Tragedia. Dosłownie tragedia. Już nie wspominam o tym, żeby ta młodzież w ogóle potrafiła sobie samemu ugotować coś do jedzenia. To wychodzi poza ich kwalifikacje. Ja już się spotkałem z takim czymś. Mówię, no to zrób sobie śniadanie, ale ja nie wiem, co mam zrobić. No mówię, no masz tam jajka, zrób sobie, ale ja nie wiem, jak to zrobić. Naprawdę. Dzisiejsza młodzież to idzie wszystko po gotowca. Ja się zastanawiam, jak będzie wyglądało ich zdrowie za 10, 15, 20 lat. Jedząc tylko i wyłącznie rzeczy, które są na gotowe. Bo wiecie, dopóki jeszcze z mamusią i z tatusiem się mieszka, to jeszcze jest fajnie, bo ta mamusia, tatuś jedzonko zrobi. Ale kiedy oni idą na swoje i niczego się w domu nie nauczyli, oprócz obsługiwania smartfona i komputera, to się zaczyna robić ciężki temat, bo wtedy idzie się do sklepiku i kupuje się gotowe rzeczy, które wystarczy włożyć do mikrofali. Już nie wspomnę o tym, co ta mikrofala zrobi z tym jedzeniem, bo prawdopodobnie nie ma w tym jedzeniu już czego zniszczyć, bo one jest tak nafaszerowane konserwantami, chemią, kolorami, wszystkim, że głowa mała. Także tu już za bardzo nie ma co zniszczyć, czy ta mikrofala w tym. Ale jak to ma odżywiać teraz tych ludzi? Wszystko napakowane jeszcze dodatkowo cukrem. I naprawdę iloraz inteligencji, co potwierdzają różne badania nawet, gdzie to było robione, drastycznie spada. Drastycznie spada. My się cofamy do tyłu coraz to mocniej. Ludzi, którzy naprawdę potrafią sami myśleć, jest coraz mniej. Tutaj na szczęście na tym kanale gromadzę widzów, którzy potrafią dużo myśleć i są bardzo podobni jak ja, potrafią sobie radzić w życiu. Są i tacy, którym trzeba pomóc, ale naprawdę czasem zdarzają się i tacy, że no, ciężki temat, bo tu ich trzeba by było uczyć od podstaw życia. Gdyby teraz padły nagle sklepy, to ci ludzie są na przegranej sytuacji. Oni nie wiedzą, co mają zjeść. Nawet jak im dasz składniki, to nie wiedzą, jak z tego zrobić jedzenie. Jest dosłownie, no, kaplica. Także, no, nie wygląda to po prostu zbyt dobrze, ta cała sytuacja. No i mam nadzieję, że coś się tutaj zmieni. A tym bardziej, że no, znowu idzie kolejne przedstawienie, które, no, pokaże jeszcze bardziej, jak ludzie są przygotowani na to wszystko. I jak to będzie wyglądać. Bo ja to widzę czarno. Ja to widzę naprawdę czarno. Pomimo, że jestem optymistą i tak dalej, ale kiedy naprawdę tak popatrzę wokół ciebie, gdziekolwiek bym nie był, czy nawet gdzieś w sklepie na zakupach, jak zobaczę, co ci ludzie mają w tych koszykach. A później my się dziwimy, że producenci produkują cały czas takie jedzenie, że jest tyle syfu i tego wszystkiego w środku. No jak mają produkować coś innego, jak ludzie im to sami dyktują, co chcą? Jak ludzie nie kupują rzeczy, żeby samemu sobie coś zrobić, upichcić, tylko szukają gotowców. I dlatego te restauracje fast foodowe po prostu szaleją. W Nowy Rok miałem wyjazd w Nowy Rok i przejeżdżaliśmy przez autostradę, stanąłem tam sobie, musiałem dolać płynu do spryskiwaczy, bo nagle mi tam kontrolka wyskoczyła, że się kończy.
I stanąłem pod taką popularną restauracją fast foodową. Po pierwsze, to mnie w ogóle zdziwiło, że ona była w Nowy Rok otwarta. To już mnie naprawdę zdziwiło. A druga rzecz, która mnie zdziwiła, to były te olbrzymie kolejki w środku i olbrzymie kolejki na zewnątrz, gdzie można sobie przez samochód zamówić. Głowa mi o mało nie rozsadziło. Połowa ludzi, i większość, no niestety była to młodzież, w ogóle nie miała ochoty, żeby w ogóle samemu coś sobie w domu zrobić, tylko wolała wyjechać ze swoich własnych miejscowości, pojechać na autostradę, bo może w miastach nie były otwarte, no ale na autostradzie była otwarta, i sobie kupić gotowe jedzenie. Szok. Dla mnie to był szok. Po prostu mnie zszokowało w tym momencie, że w ogóle w Nowy Rok to było nawet otwarte. Że ekstra ludzi zaciągnięto tam do pracy po to, żeby można było nakarmić, no może zapchać ludzi czymś, co tam jest serwowane. Także nie idziemy w dobrym kierunku, moi drodzy, nie idziemy w dobrym kierunku i szczególnie no tej młodzieży bardzo mi szkoda. Bardzo mi szkoda, ponieważ siedzą w tych szkołach, uczą się pierdół, których ja się uczyłem, które mi się dzisiaj w życiu praktycznie do niczego nie przydają. Bo po co mi jakaś fraszka tam jakiegoś, kurczę, kogoś tam? No po co mi ta fraszka? Co ja z tą fraszką teraz zrobię? Czy z jakimś opowiadaniem? Ja rozumiem, że to historia, że to tamto, ale gdzie są zajęcia praktyczne? Nawet uczenia tych dzieci, jak zrobić sobie posiłek normalny z normalnych składników. Jak sobie wyhodować warzywa, owoce, nie wiem, cokolwiek. Ci ludzie no nie potrafią nic. Nie potrafią nic. Oczywiście są wyjątki, bo zdarzają się tacy, jak ja byłem kiedyś, że ja musiałem wszystko wiedzieć. Ja się musiałem wszystkiego nauczyć, ja to musiałem wszystkiego sam spróbować. Jak to zrobić? Obserwowałem i uczyłem się. Do dzisiaj tak mam. Kiedy widzę coś nowego, to obserwuję i się uczę z tego, żeby później móc to samemu zrobić. Ale większość, no niestety, telefon. I później Google, jak zrobić jajko, omlet. A, tak to się robi, a fajnie. Jeszcze i tak go spali na końcu. Bo zapomniał Google napisać, ile czasu to smażyć i na jakiej temperaturze. No, tak to, moi drodzy, wygląda. Także no, ciekawie. Dobra, ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Pamiętajcie, że wystartował nowy konkurs tutaj teraz. Tym razem 12 000 złotych jest nagrodą tutaj w formie bonu do sklepu, który ten konkurs tutaj organizuje. Wszystkie produkty, które biorą udział w tym konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Wystarczy coś sobie tam z tego zakupić, wpisać w uwagach do zamówienia konkurs szamanem i do 30 marca zostawić nam znowu jakąś fajną historię na temat produktu, który zakupiliście, a my później kogoś znowu będziemy wybierać, kto dostanie bon tym razem na 12 000 złotych. Do tego sklepu kilka szczęśliwców już jest na tym kanale, którzy już mogli z tego skorzystać, którzy do końca nie wierzyli, że to prawda, myśleli, że to żart, kiedy nagle się okazało, że to oni, ale za to radości było jeszcze więcej. Także życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się, hej. Jeżeli jesteście rodzicami, to uczcie tych dzieci po prostu rzeczy, które im się na przyszłość przydadzą. Żeby później nie musieli cały czas jeść jedzenia, które się robi w mikrofali, bo nie wiedzą nawet, jak sobie je zrobić. Trzymajcie się, hej.